Bardzo często pytacie o przyczyny zacięć w kserokopiarce Ricoh w sekcji duplexu. Są trzy możliwości. Pierwsza opcja to jest uszkodzona ta prowadnica. Bywa tak, że ta prowadnica pęka. Zwróć uwagę, czy jest ten element i czy jest sprężynka. Czasami pękają te dwa zaczepy, które utrzymują tą rolkę. Żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, na pewno trzeba tą prowadnicę na chwilę zdemontować. Żeby to zrobić, uważaj na sprężynkę, bo ona nie może się zgubić. Bardzo możliwe, że Ty już nie masz tej sprężynki. Pociągnij lekko do siebie ten unit. Teraz możesz wyjąć moduł. Uważaj na to, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Ok. Upewnij się, że nie jest złamany ten element i upewnij się, że nie jest złamany ten element. To jest prowadnica, która steruje duplexem. Duplex, simplex. Duplex, simplex. Za sterowanie odpowiada ten element, natomiast sprężynka, która musi być po tej stronie, odpowiada za to, żeby prowadnica wracała na swoje miejsce. Kilkukrotnie zdarzyło mi się, że połamany był ten zaczep mocujący. Sprawdź go. Ale też kilkukrotnie zdarzyło się, że połamany był element mocujący z tej strony. Sprawdź, czy to nie jest złamane. Sprawdź, czy prowadnica delikatnie się rusza. Jeżeli zamkniesz pokrywę, ta prowadnica wchodzi tutaj i ta prowadnica współpracuje z białym elementem. Jeżeli to jest złamane, sterowanie duplexu nie ma czym sterować, prowadnica się nie rusza i to generuje zacięcie papieru. Upewnij się więc, czy ta prowadnica jest u Ciebie w porządku. Nowa powinna wyglądać mniej więcej tak. Opcja numer 2. Złamany zaczep podnoszący rolkę w piecu. Musisz sprawdzić, czy ten element nie jest złamany, bo on lubi pękać. Sprawdź też drugi zaczep, czy on jest w porządku. Jeżeli to jest złamane, na pewno duplex będzie zacinał. Bardzo często też pęka ta prowadnica i spadają raz, dwie sprężynki. Jeszcze jedna opcja. Sprawdź, czy ten czujnik nie jest zablokowany przez papier. Kolejna opcja, najbardziej banalna. Mam nadzieję, że każdy o tym wie. Co określoną ilość kopii musisz wymieniać separator papieru i rolkę, która pobiera papier, która jest dalej. Na wszelki wypadek pokażę to też. Żeby ją wymienić, wystarczy wyjąć takie zabezpieczenie, następnie podnieść to do góry i wychodzi nam rolka pobierania papieru. Taką rolkę należy wymieniać nawet co 60 000 wydruków. Ale pamiętaj, 90% szansy na to, że maszyna zacina, na identyfikację tej usterki, to jest uszkodzona prowadnica. No i pamiętajmy o sprężynce. Jeżeli sprężynka w czasie usterki spadła, musisz zainstalować nową.